In this case, I believe they were even working on spinal meningitis, very difficult infection in the spine liquid. Yeah? Tak naprawdę jest przekonany, że nawet udaje mi się leczyć taką infekcję, która w płynie kręgowym się pojawia i jest bardzo, bardzo ciężką infekcją. Now, physics is clear that a negative ion is a small black hole, a little fractal. That's what it is. Fizyka mówi jasno, że negatywne jony są takimi, tak jakby małymi czarnymi dziurami, takimi małymi fraktalami. Now, the lady who ran this device in Edinburgh, Joyce, she told us. I pani, która zajmuje się, operuje tym urządzeniem w Edynburgu, powiedziała nam, her experience was clear. Że jej doświadczenie mówi jasno. The room and the material in the room all had to be natural material. Wszystkie sprzęty w tym pomieszczeniu oraz całe pomieszczenie musiało być zbudowane z naturalnych materiałów. If the room was full of metal and plastic and synthetics, the gadget doesn't work. Jeśli to pomieszczenie było pełne części metalowych, plastikowych, syntetycznych, cały ten gadżet, to urządzenie nie działało. So now let's just meditate on this parallel. Let's see if we can get the principle. We're after the principle here. Spróbujmy teraz zgadnąć, jakie jest połączenie między tą historią o samochodzie i historią o tym urządzeniu. Co jest wspólnym elementem? The imploding hydrogen doesn't work when it's surrounded by a metal structure. Implodujący wodór nie działa, nie zachowuje się tak, kiedy jest otoczony przez metal. And the negative ion wind disinfection doesn't work if you're surrounded by a metal structure. I pozbywanie się infekcji poprzez ten wiatr negatywnych jonów także nie działa, jeżeli jest otoczone sztucznymi materiałami, takimi jak metal. In fact, when we get to biologic architecture, I'm going to suggest that your children don't work very well when they're surrounded by a metal structure either. Rozszerzając tą analogię, może powiedzieć także, że tak mówiąc o architekturze biologicznej, że nasze dzieci także nie będą rozwijały się czy funkcjonowały dobrze, kiedy będą otoczone cały czas przez metal. So what is it about steel and aluminum containers that prevent implosion? Co jest takiego w pojemnikach zrobionych ze stali, metali lub plastiku, co blokuje tą implozję? Why do they prevent centripetal force of charge? Yeah? Dlaczego one hamują tą dośrodkową siłę ładunku? Any ideas? Jakieś pomysły? Well, here I can give you some clues. Mogę wam dać kilka wskazówek. If you take steel or aluminum as a container, you would measure only a very limited one or two frequencies electrically inside. Jeżeli wzięlibyśmy taki pojemnik zrobiony z aluminium lub ze stali, moglibyśmy wewnątrz zmierzyć bardzo, bardzo niewiele częstotliwości, tylko jedną lub dwie częstotliwości. Whereas if you take organic materials, podczas kiedy weźmiemy organiczne materiały, you measure inclusive harmonics inside, rich fractal. Wewnątrz możemy zaobserwować wiele różnych harmonicznych częstotliwości. So the difference is the wind of charge cannot breathe through non-fractal materials. Yeah. Powód tego jest taki, czy wniosek z tego jest taki, że ten wiatr negatywnych jonów nie może przedostawać się, nie może przeniknąć przez nieżywe, niebiologiczne materiały. If we take a harmonic analysis of your voice, jeśli weźmiemy taką analogię, analizujemy głos pod takim względem harmonii,
If your voice harmonics are inclusive, you have an immune system. If your voice harmonics are just a couple, it means you don't have an immune system. Jeśli harmonia naszego głosu jest taka wieloraka, jest różnorodna, mamy dobry układ odpornościowy. Natomiast kiedy jest tylko jedna lub dwie częstotliwości, wtedy nasz układ odpornościowy jest słaby. What most of you don't know is that's called voice analysis, right? Na tym opiera się analiza głosowa, analiza spektrum głosu. But it turns out that you can diagnose a forest to see if it's sick or well using the same technology. I wychodzi na to, że używając tej samej technologii, której używamy do diagnozowania ludzi, możemy zdiagnozować, czy las jest zdrowy czy chory. It's called bioacoustic habitat theory. I jest to nazywane teorią bioakustyczną środowiska. In other words, if the forest harmonics are fractal or inclusive, then the forest has a skin. Przekłada się na coś takiego, że jeżeli ta akustyczność lasu jest harmoniczna, to wtedy wokół niego jest taka skóra ochronna, takie pole ochronne. Whereas in medicine, you do the same with the heart. If your heart harmonics are inclusive, you have an immune system. I tak samo przekłada się to na badanie serca, ponieważ w taki sposób bada się serce. Jeżeli jest taka harmonia serca duża, to wtedy przekłada się to na wysoki poziom działania układu odpornościowego. So it essentially means that you can decide if anything is alive or dead by that simple measure. I dzięki takiemu badaniu możemy sprawdzić, czy coś jest żywe, czy coś jest martwe. Harmonic inclusive versus harmonic exclusive. Simple. Fractal or not fractal. Różnica jest pomiędzy tą dużą harmonią lub mało, czyli fraktalnością lub brakiem fraktalności. So if you have a building and you'd like to know whether that building will help a seed to germinate or prevent a seed from germinating. Więc jeżeli mamy jakiś budynek, jakieś pomieszczenie, które chcemy sprawdzić, czy będzie pomagało nasionom rosnąć, czy też będzie hamowało ich wzrost. It's the same principle. You check for the harmonics, both acoustically and dialectically. Sprawdzamy wtedy, szukamy tych harmonii, zarówno akustycznie, jak i dialectrically, the electric field for harmonics and the dialektrycznie. This is one of the original articles on bioacoustic analysis. You check for life or death in a forest. Yeah. I to jest jeden z pierwszych takich artykułów, który dotyczył tej teorii. So let's make this practical. Więc przenieśmy to teraz w tą taką domenę praktyczności. We noticed that in Australia, a lot of the houses had a metal roof. Zauważyliśmy, że w Australii wiele domostw miało metalowy dach. And the other thing we noticed is, if the house has a metal roof, it's more difficult to dream. I zauważyliśmy też, że jeżeli dom miał metalowy dach, ciężej było śnić. Let's think about that one for a minute, huh? Zastanówmy się nad tym, nad tą zależnością. If you're contained in some kind of metal structure, why does that limit your dreaming? Do you have any ideas? Zastanówcie się nad tym, dlaczego jest zależność pomiędzy tym, że mieszkamy w takim metalowym pojemniku, w którym są te pomieszczenia z dachem, i przez to mamy ograniczoną możliwość śnienia. Sorry about the screen. I was trying to find Nassim's picture of his magnetic flux that affected the storage of a flower. Przepraszam za to, co się teraz wyświetla, ale próbował znaleźć zobrazowanie tego, co się dzieje z kwiatkiem, który jest właśnie w takim pojemniku. But it's true that if you get the magnetic field correct, you can actually preserve a flower. You can actually preserve plants, yeah? Ale prawdą jest, że jeżeli się dobierze odpowiedni pojemnik dla takich roślin, można je takiego uchować, można je sprawić, że nie będą niszczyć, będą rosnąć. But I wanted to finish my point about dreaming, yeah? Ale chciałbym dokończyć
kwestię śnienia. You know that I go on and on about biologic architecture. Wiecie, że on bardzo często mówi o czymś, co się nazywa tą biologiczną architekturą. The importance of living inside organic materials and not steel and aluminum. Yes? Jak ważne jest, żeby mieszkać w środowisku zbudowanym z naturalnych materiałów, a nie w stali i aluminium. So we're talking about the fact that we notice that if your roof is made of metal, it affects your sleeping and your dreaming, because your aura, your plasma, doesn't breathe through it. Czyli ustaliliśmy już, że jeżeli nasze domostwo ma metalowy dach, to wpływa to negatywnie na jakość naszego snu i jakość naszego śnienia, ponieważ nasza aura nie może się przez nie przedostać. So, and we talked yesterday, you may remember the image, that we're able to measure what the Aboriginal called a dreaming track. I jeżeli pamiętacie, wczoraj pokazywaliśmy tę właśnie mapę, na której przedstawione jest, w jaki sposób Aborygeni wytyczają te ścieżki snu. The dreaming track or song line is in white here, and it's a river of magnetic conductivity. I te ścieżki snu, te ścieżki pieśni, to są właśnie te białe linie na tej mapie, które odwzorowują takie pole energetyczne płynące przez Australię. So, living biologic plasma, your dreaming body, your perception, is actually made a given passage if magnetism can flow. Czyli ta nasza żywa biologiczna plazma, ta nasza percepcja, nasze śnienie może zaistnieć, może się rozwijać, może być silna, jeżeli też można jej pozwolić na swobodny przepływ. So this is why you need to be in a structure that's fractal electrically, so your aura can breathe. It's very simple actually. I dlatego też ważnym jest, żebyśmy mieszkali i znajdowali się w strukturach, które są fraktalne, po to, żeby nasza aura mogła tak jakby oddychać, rozwijać się. And so this is a recurrent theme through our discussion, is what is the geometry that allows charge to breathe, to be distributed. That's the essential principle. I ten element taki wspólny w tych wszystkich rozmowach, o których tutaj on cały czas mówi, jest to, jaka jest ta geometria, która pozwala na ładunek, by się rozwijał, by się rozdzielał i by wzrastał, właśnie, żeby ta aura mogła wzrastać. I guess that PowerPoint was too big to enable my computer crashed. Niestety, jak widzicie, PowerPoint miał jakiś problem z jego komputerem i zdecydował jego zamknięciu. Too much physics. Za dużo nauki, za dużo naukowości. Just as we finished the first half of our conversation this evening. Ale i tak powoli zbliżamy się do zakończenia pierwszej części tego dzisiejszego spotkania. Was to try to develop the idea that the alchemy of anything depends on a certain symmetry. Yes? I celem tego pierwszego spotkania, do którego w sumie udało nam się dojść, jest to, że jest ta the alchemy of anything depends on a certain symmetry. Że ta alchemia czegokolwiek tak naprawdę jest zależna od symetrii. And if you understand that symmetry, which is fractal, imagine a rose. Jeżeli zrozumiemy tą symetrię, tą fraktalną symetrię, taką na kształt róży, you can produce the centripetal force, which is behind all forms of self-organization. That's the beauty. Możemy zrozumieć tą siłę dośrodkową, która jest napędza całe życie w naszym świecie i jest źródłem wszelkiego piękna. And you know, we ended yesterday by saying you need to make a magnetic map of your bed and your house and your town. I wczoraj zakończyliśmy mówiąc o tym, że musimy stworzyć taką magnetyczną mapę naszego łóżka, naszego mieszkania, naszego miasta. And that magnetic map needs to look like a rose. Very simple. I ta magnetyczna mapa musi mieć kształt, przybierać kształt róży.